Hop, hop, czy ktoś lubi spękania jednoskładnikowe? Bo mówiąc szczerze, to ja za nimi nie przepadam. Muszę mieć pomysł na konkretną pracę, bo tylko dobrze dobrane do charakteru całości naprawdę robią robotę. Teoria mówi, że spękania jednoskładnikowe nie są trudne, bo przecież to tylko jeden składnik. Natomiast spękania dwuskładnikowe, to już wymaga wyższego levelu umiejętności. A ja uważam, że to nieprawda, ponieważ spękania jednoskładnikowe wychodzą naprawdę różnie, zależnie od tego, jakie użyjemy farby, jakiego pędzla albo jakiej gąbeczki. Albo mogą nie wyjść wcale, tak jak 10 lat temu przy bardzo podobnej pracy. A co spierniczyłam? Właściwie robiłam identycznie. Najpierw drewno pokryłam bejcą albo lazurem, to nieważne czym, jedno albo drugie działa tak samo, a następnie położyłam na co spękania jednoskładnikowe i nie wyszły wcale. Dlaczego? Ponieważ drewno wpiło ten preparat do spękań, całkowicie wpiło i w momencie, kiedy zaczęłam nakładać farbę, to spękań nie było wcale. Więc żeby wszystko wyszło perfekcyjnie, to najpierw malujemy drewno bejcą albo lazurem, suszymy, następnie bardzo dokładnie malujemy lakierem akrylowym matowym i dopiero gdy lakier wyschnie, kładziemy na tą powierzchnię spękania jednoskładnikowe. Suszymy i zaczynamy nakładać farbę. Najlepiej, gdy farba jest dosyć gęsta i mocno napigmentowana. Rzadsza farba powoduje, że spękania są jeszcze większe i takie trochę półprzeźroczyste. Ja mam gęstą, porządną farbę, a i tak zobaczcie, że moje malowanie nie jest idealne. Te paseczki, które maluję, są raz jasne, raz ciemne, ale generalnie to mi nie przeszkadza. Uwaga, ważne, nakładamy farbę i już tego nie ruszamy, bo gdy próbowałabym domalować te miejsca, gdzie farba jest troszkę za jasna, to zamiast domalować zdjęłabym całą farbę razem z podkładem, czyli razem ze spękaniami jednoskładnikowymi i wyszłaby mi paskudna dziura, więc malujemy raz i już nie poprawiamy. Spękania robią się natychmiast po położeniu farby, ale jeżeli chcecie, żeby one były mocniejsze, to można je podsuszyć jeszcze na mokro suszarką. Uwaga, dobra informacja. Uważam, że preparat do spękań jednoskładnikowych w ogóle się nie starzeje. Ten, którego użyłam do pracy, ma 3, 4 albo może nawet 5 lat i naprawdę dobrze działa. Napiszcie w komentarzu, czy Wasze spękacze jednoskładnikowe także się nie starzeją, bo jeżeli chodzi o spękacz dwuskładnikowy, to przeterminowany preparat chyba lepiej wyrzucić, bo kiedyś zaryzykowałam i nie zrobiły mi się spękania. Dobrałam sobie taką fajną serwetkę w kolorze pasującym do bejcy. Oczywiście mogłabym ją po prostu przykleić, ale ja lubię pokombinować. Pędzelkiem z wodą podzieliłam serwetkę na mniejsze części i zrobiłam kompozycję po swojemu. Oczywiście do przyklejania używam kleju do decoupage i tutaj nie ma co się silić na przyklejanie bezzmarszczkowe za pomocą karty kredytowej, bo na tej powierzchni to zupełnie nie wyjdzie. Ale jak przyklejamy tak po prostu pędzlem od góry, to zmarszczeń, jeżeli nawet one na serwetce powstaną, zupełnie nie widać. Te spękania wybaczają nam wszystko, ukrywają wszystko i jakbyśmy nie przykleili, tak będzie ładnie wyglądało. Właściwie to pudełeczko jest już gotowe, trzeba tylko zrobić kilka małych dodatków, żeby to wszystko wyglądało ładniej. Po pierwsze, znalazłam sobie taką tabliczkę, która mi została z kiedyś, to była nieskończona praca i pomyślałam, że drugą stronę wykorzystam, żeby ozdobić pudełko od środka. Ups, oglądam moje nagranie i okazuje się, że zapomniałam pokazać, że całe pudełko oraz tą tabliczkę polakierowałam lakierem akrylowym matowym. Po przyklejeniu serwetki, gdy wszystko już wyschło, po prostu jak zwykle lakieruję. A teraz jeszcze dwa drobiazgi. To jest podstawka pod jajko, taka malutka. Szukałam w domu jakiejś ładnej gałki, ale żadna mi nie pasowała, więc pomyślałam, że wykorzystam tą podstawkę. Plus taka plakietka, to jest kółeczko z masy super lekkiej i w tym kółeczku odciskam stempel z napisem handmade. Pomalowałam lazurem, potem wysuszyłam i troszeczkę pobieliłam, żeby lepiej było widać ten napis. I jeszcze troszkę pocieniowałam plakietkę, która pójdzie do środka. Oczywiście, że z takimi ciemniejszymi brzegami będzie wyglądała ładniej. A teraz po prostu wszystko trzeba skleić do kupy. No i już gotowe moje pudełeczko ze spękaniami jednoskładnikowymi. No a jak tam z Waszymi spękaniami jednoskładnikowymi? Często ich używacie? Lubicie? Nie lubicie? Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy tak jak ja używacie ich bardzo rzadko i one są zawsze mocno przemyślane.
No właśnie, jeżeli macie coś fajnego ze spękaniami jednoskładnikowymi, to koniecznie pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku. Oczywiście nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam. Jak zwykle wszystkie produkty, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. One tam są wylistowane i są jeszcze linki do naszego sklepu inspirello.pl. Jeżeli coś potrzebujecie, można kliknąć, przeniesiecie się do sklepu, a tam zapraszamy. Mamy mnóstwo fajnych rzeczy. Do zobaczenia.